It's very important when we consider what are the different elements that we can impact when we change anterior teeth. I zastanówmy się, jak wiele ważnych aspektów możemy zmienić poprzez modyfikację w odcinku zębów przednich. The reality is where we place the incisal edges drastically influences almost everything. I praktycznie to, gdzie znajdą się brzegi sieczne, ma ogromny wpływ niemalże na wszystko. Not only are we changing the aesthetics and also the phonetics, but when we work on the anterior teeth, we're impacting every element of function. Nie zmieniamy jedynie estetyki czy fonetyki, ale tak naprawdę modyfikując położenie brzegów siecznych, zmieniamy wszystkie aspekty funkcjonalne. So we're changing our centric contact on the anterior teeth, envelope of function, anterior guidance. So everything is changing when we work on anterior teeth. Zmieniamy kontakty centralne, zmieniamy kopertę funkcyjną, wszystko praktycznie zmienia się, kiedy modyfikujemy zęby przednie. So what we have to consider is anytime that we're working on teeth is we have to understand that teeth are functioning within a system. Więc za każdym razem, kiedy dotykamy zębów, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że one funkcjonują w całym systemie. This system is comprised of the temporomandibular joints, the muscles of mastication, and how the posterior teeth and anterior teeth are interacting in our occlusion. And all four of these components must be in harmony with each other if we're expected to have success. Na ten system składają się stawy skroniowo-żuchwowe, mięśnie żucia, kontakty między zębami przednimi, między zębami bocznymi i wszystkie te cztery elementy muszą być ze sobą w harmonii, tak żeby cały ten układ działał prawidłowo. So as a restorative dentist, it becomes our responsibility to determine three-dimensionally where teeth will go in space. I to my, jako dentyści prowadzący leczenie odtwórcze, musimy określić w trzech wymiarach, w którym miejscu przestrzeni znajdą się nasze zęby. It's our job to discuss and decide on which material we'll use for restorations. To my musimy się zastanowić i zdecydować, jakich materiałów użyjemy do odbudowy. Into what functional relationship we'll place them. Jakie chcemy uzyskać relacje funkcjonalne po wykonaniu uzupełnień. And also if we'll have to involve any other specialists, periodontists, oral surgeons, orthodontists. A także my decydujemy, czy chcemy włączyć w to leczenie innych specjalistów, periodontologów, chirurgów, protetyków. So managing all of these different aspects can be an overwhelming set of responsibilities. Ta odpowiedzialność, jaka na nas ciąży za te wszystkie czynniki, może nas trochę przytłaczać. So again, now the question becomes, how do we control quality? How do we make sure that these restorations are going to be predictable, and by being predictable, then also profitable, and also allowing us to have a happy patient that's pleased with the results. Więc zastanówmy się, jak możemy kontrolować jakość, jak możemy uzyskiwać przewidywalne efekty, a dzięki temu również zyskowne efekty. So when we talk about controlling the quality of our restorations, we want to talk about a three-step process of quality control. Jeśli mówimy o tej kontroli jakości, to jest to proces, który składa się z trzech etapów. We want to talk about first determining where the teeth will go in space. Pierwszy etap to jest określenie, gdzie dokładnie w przestrzeni mają znaleźć się zęby. We want to talk about verification to be sure that our determination has been correctly accomplished. Następny etap to weryfikacja. Na tym etapie sprawdzamy, czy to, co określiliśmy, jest prawidłowe. And then last, we have to communicate these changes in this position with the laboratory technician and to be sure that we're verifying that they're returning a product to us in the permanent restorations that was achieved in the provisional restorations. I wreszcie ostatni etap to jest przekazanie informacji o tych zmianach w położeniu, które chcemy uzyskać, do pracowni technicznej, tak żeby na etapie uzupełnień docelowych odtworzyć dokładnie to, co my uzyskaliśmy naszymi uzupełnieniami tymczasowymi. So this three-step process of quality control was actually conceived by Dr. Peter Dawson some years ago. Ten trójstopniowy etap kontroli jakości opracował dr Pete Dawson kilka lat temu. And so what he says is that determination of precisely correct incisal edges is the second most important decision a dentist must make regarding occlusion. Determination of centric relation is the first. I zdaniem doktora Dawsona precyzyjne określenie prawidłowego położenia brzegów siecznych w przestrzeni jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o najważniejsze decyzje podejmowane przez dentystę. Na pierwszym miejscu jest relacja centralna. In the Dawson Academy, we have a very systematic, checklist-oriented format and flow that will help us to determine where these incisal edges should go.
W Akademii Dawsona stosujemy bardzo ściśle określone protokoły, które opierają się na listach kontrolnych. Określają one kolejne etapy określania położenia brzegów siecznych. And once we determine where these teeth are supposed to go in space, incisal edges both vertically and horizontally, now it's time for us to be able to create provisional prototypes that will allow us to verify our success. I kiedy już określimy prawidłowe położenie brzegów siecznych pożądane przez nas w wymiarze pionowym i poziomym, następnym etapem jest weryfikacja tego, co zaplanowaliśmy na etapie uzupełnień tymczasowych. So we need to verify in the provisional phase that we have achieved our aesthetic success, our phonetic success, and our functional success. Sprawdzamy więc na tych uzupełnieniach, czy osiągnęliśmy sukces estetyczny, fonetyczny i funkcjonalny. So the provisional phase of treatment is not something that needs to be rushed or hurried. This is our time to make sure that we have things correct. Oznacza to, że na etapie uzupełnień tymczasowych nie musimy się spieszyć. To jest czas, który my wykorzystujemy na weryfikację, czy wszystko poszło prawidłowo. Now our provisionals will then become the primary vehicle that will allow us to communicate these changes with our laboratory technician. Jednocześnie uzupełnienia tymczasowe są dla nas środkiem do przekazania tych planowanych zmian do pracowni protetycznej. So once we have verified our functional, aesthetic, and phonetic success in the provisionals, we will take impressions of these, we will face-bow mount them on the articulator, and our laboratory technician then can create stents to duplicate the position of the incisal edges. Tak więc jeśli potwierdzimy na etapie tymczasowych uzupełnień osiągnięcie tych celów, możemy pobrać wyciski z tymi uzupełnieniami, możemy osadzić te modele uzyskane w ten sposób w artykulatorze wraz z wykorzystaniem łuku twarzowego i na tej podstawie w pracowni protetycznej będą zduplikowane te uzupełnienia w postaci uzupełnień docelowych. Technician can create a custom incisal guide table to precisely duplicate the anterior guidance and the contours of the lingual of the anterior teeth that we have accomplished in the provisionals. Technik może również wykonać indywidualny stolik sieczny, tak żeby odtworzyć ten kontur, który my uformowaliśmy na etapie uzupełnień tymczasowych. And now, as technology has grown and been more adapted and accepted into dentistry now our communication can also be digital. Mamy również nowe techniki, które zadomowiły się na dobre w stomatologii i dzięki temu możemy również do tej komunikacji wykorzystać narzędzia cyfrowe. So once we have verified and had our provisionals accepted, now we can scan those and then we can communicate to the laboratory technician three-dimensionally our provisionals with the scans instead of having the impressions. Tak więc jeżeli zweryfikujemy i potwierdzimy prawidłowość tymczasowej odbudowy, możemy przekazać te informacje technikowi nie poprzez wykonanie wycisku, ale poprzez cyfrowe skanowanie. So now we've decided that incisal edges influence almost everything. So now how do we decide where to place them? Powiedziałem wcześniej, że lokalizacja brzegów siecznych wpływa praktycznie na wszystko, więc jak możemy określić, gdzie jest ich prawidłowe położenie? One of the most important things that we must remember is that proper form or the aesthetics of teeth must follow function. Jedna z najważniejszych kwestii to to, że prawidłowa estetyka musi podążać za funkcjonalnością. So as we start the process of restoring teeth, we are going to make sure that the joints are healthy and that our 5 requirements of occlusal stability will be met with the treatment. Więc zanim rozpoczniemy leczenie odtwórcze, musimy mieć pewność, że mamy stabilną sytuację w stawach stroniwo-żuchwowych, są one zdrowe i mamy spełnionych 5 warunków stabilizacji okluzji. By making sure that we have stable, healthy joints in centric relation and we meet these 5 requirements of occlusal stability, making teeth look beautiful is the easy part. Jeśli mamy tę zdrową i stabilną relację centralną w stawach i mamy spełnionych 5 warunków stabilizacji okluzji, to zapewnienie estetyki naszych uzupełnień jest już najłatwiejszym etapem. The most difficult thing to do in dentistry is to make teeth look beautiful and then try to figure out how to make them functional. Najtrudniejszą formą leczenia stomatologicznego jest ta, gdzie najpierw zapewniamy estetykę, a potem dopiero próbujemy odnaleźć funkcjonalność. So let's first begin to think about the lower incisal edge position. Zacznijmy od położenia brzegów siecznych zębów dolnych. Determination of the lower incisal edge position and contour is the first decision
that must be made regarding the whole occlusal scheme after centric relation has been verified. Określenie położenia brzegów siecznych zębów dolnych i ich konturu jest pierwszą decyzją, jaką musimy podjąć, jeżeli chodzi o cały schemat okluzyjny po weryfikacji relacji centralnej. So this is a common scenario. We see somebody that may come in looking for anterior restorations and their lower anterior teeth may have this appearance. Typowy scenariusz jest taki, że przychodzi do nas pacjent, który chce poprawić swoje zęby przednie i tak wyglądają jego zęby. So what becomes a difficult challenge here is how do we meet the 5 requirements of occlusal stability when we have such unstable teeth in the lower anterior? I wyzwanie, jakie przed nami stawia, to jak możemy uzyskać stabilizację okluzji, jeżeli mamy tak niestabilną sytuację w odcinku przednim. And the reality is that we can't. Getting these lower incisal edges into their correct position is a paramount concern for us to make sure that we are not only functionally, phonetically, and aesthetically restoring these teeth. W tym momencie to by było, szczerze mówiąc, nieprawidłowe. Dopiero prawidłowa pozycja brzegów siecznych tych zębów pozwoli nam na odbudowę funkcjonalną, fonetyczną i estetyczną. When we consider the position of the lower anterior incisors, what we want to understand is the influence and the importance of the curve of speed. Jeśli mówimy o pozycji brzegów siecznych zębów dolnych, musimy pamiętać o znaczeniu, jaką ma krzywa spin. This curvature is very important in the influence of the occlusal plane. Jest ona bardzo istotna dla płaszczyzny okluzyjnej. So the curve of Spee is based off of a 4-inch radius, and this curvature would travel through the condyle, and it would touch the functional cusp tips of the posterior molars and continue on to the anterior teeth while all the teeth are touching this plane. Krzywa Spee zaczyna się w obrębie wyrostków płykciowych i następnie przechodzi przez guzki funkcyjne zębów trzonowych, zębów przedtrzonowych i kolejno wszystkich zębów, które mają się z nim kontaktować. This is very important when we consider that the condyle, when it's seated in discentric relation, is actually rotating in a very stable fixed point. Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie, że kiedy mamy wyrostki płykciowe w relacji centralnej, to ulegają one rotacji w sposób bardzo przewidywalny. Because of this rotation and the influence of the curve of Spee in the occlusal plane, we'll understand that the direction and the trajectory that the mandibular teeth will take is all slightly different based off of this curvature. I ten ruch rotacyjny oraz krzywa Spee oznaczają, że trajektoria, jaką poruszają się zęby, jest różna na każdym punkcie. So this curvature of the mandibular occlusal plane is what allows us to be able to have an anterior tooth contact, yet as we leave centric relation and go into an excursive movement, that we get separation of the posterior teeth. I właśnie dzięki tej krzywej mamy kontakt na zębach przednich, ale przy ruchach ekscentrycznych uzyskujemy rozkontaktowanie w obrębie zębów bocznych. So any time that our mandible goes into an excursive movement, whether it's canine guidance or protrusive guidance, we need to be sure that the front teeth have the proper contour to immediately separate the back teeth. Co oznacza, że przy każdym takim ruchu, niezależnie czy mamy prowadzenie płowe, czy na zębach przednich, musimy uzyskiwać to natychmiastowe rozkontaktowanie na zębach bocznych. This is how we end up shutting down the muscles of mastication to not overload the teeth and cause excessive damage. Dzięki temu mięśnie żucia nie będą powodowały przeciążeń zębów i dodatkowego ich uszkadzania. So let's look at a great example of how we can achieve this requirements of occlusal stability in one of the most conservative ways possible. Spójrzmy na przypadek, który pokaże, w jaki sposób możemy uzyskać spełnienie tych 5 warunków w sposób możliwie najbardziej zachowawczy. So when you come to the Dawson Academy, what we'll teach you is that if you are facing an issue, you have 4 different options to solve the problem. Kiedy trafiają Państwo do Akademii Dawsona, uczymy Was, że w przypadku problemów mamy zawsze 4 możliwości ich rozwiązania. And what we always want to start with is our treatment. We want it to be the most conservative option first. I zawsze chcemy, żeby leczenie rozpoczynać od tego rozwiązania, które jest najbardziej zachowawcze. So we talk about reshaping the dentition first, repositioning the dentition orthodontically, restoring the dentition, or orthodontic surgery or moving bony segments. Czyli zaczynamy od zmiany kształtu zębów, następnie mamy ortodontyczną zmianę położenia, w 3. miejscu jest to odbudowa protetyczna i wreszcie ostatnie miejsce to jest leczenie ortognatyczne ze zmianą położenia segmentów kości. So here you can see a patient that the teeth are in a very poor functional relationship.
Mamy tu pacjenta, którego zęby są w bardzo niekorzystnych warunkach funkcjonalnych. And through Invisalign treatment, planning the case from centric relation, we're able to move the teeth back into a functionally advantaged situation. Natomiast używając systemu Invisalign i rejestrując relację centralną, byliśmy w stanie umieścić te zęby w przewidywalnym i odpowiednim położeniu. So we'd like to move the lower anterior teeth back into a convex lower incisal plane in harmony with the posterior occlusal plane. Chcemy, żeby zęby przednie znalazły się w pozycji zgodnej z wklęsłą powierzchnią okluzyjną tych zębów i zgodnie z tą płaszczyzną. And then we'd like to get the canines into their proper position so that we can make sure that the anterior teeth are doing their job correctly. Następnie chcemy uzyskać prawidłowe położenie kłów, tak żeby zęby przednie mogły prawidłowo spełniać swoją funkcję. So what we see is we see a maxillary arch where we have a proper curvature and we have a better form. Teraz widzimy łuk górny, gdzie mamy prawidłową krzywiznę i skorygowany kształt. And we see a mandibular arch now with the lower anterior teeth intruded and placed back into the proper position. Oraz łuk dolny, gdzie uzyskaliśmy intruzję zębów przednich i przywrócenie ich prawidłowego położenia. And again, now we have a very conservative, easy way to help this patient functionally and solve their signs of instability. Było to więc bardzo zachowawcze i przewidywalne leczenie, które pozwoliło wyeliminować objawy braku stabilizacji u tego pacjenta. Okay, so let's talk now about creating aesthetic and functional incisal edges. Powiedzmy teraz, jak uzyskać estetyczne i funkcjonalne brzegi sieczne. One of the things that we have to pay great attention to, in addition to the vertical position of the incisal edge, is also the importance of the horizontal position of the incisal edge. Jedną z ważnych aspektów pozycji pionowej tego brzegu jest również położenie w wymiarze poziomym. Many times dentists will pay great attention to the vertical position and very little attention to the horizontal position. And the change in the horizontal position can also give the perception that the vertical position has changed. Lekarze dentyści często koncentrują się na wymiarze pionowym, natomiast zmiana wymiaru poziomego może również dać pozorną zmianę w wymiarze pionowym. So many times it is this horizontal position that causes many functional failures, uncomfortable situations for the patient, and aesthetic failures. Tymczasem to właśnie pozycja w wymiarze poziomym często powoduje problemy funkcjonalne, estetyczne i brak komfortu dla pacjenta. So how do we control the vertical incisal length? Jak możemy kontrolować długość brzegów siecznych w wymiarze pionowym? Well, the most important thing to realize first is if we're going to be restoring anterior teeth, ultimately we're going to be trying to have a maxillary central incisor somewhere between 10 and 11 millimeters in length. Jeśli zaczynamy leczenie w odcinku przednim, to automatycznie pożądana długość siekaczy przyśrodkowych będzie w zakresie od 10 do 11 mm. So this research article from Pascal Magnier and Gallucci, what they found was that the average worn central incisor is about 10.8 millimeters in length, and the average unworn incisor is 11.7 millimeters. Magnier, Gallucci i ich współpracownicy stwierdzili w tym badaniu, że średnia długość siekaczy przyśrodkowych startych to 10,8 mm, natomiast niestartych 11,7 mm. And our goal as we start to change the position of the vertical incisal edge is to try to make the teeth fit the smile line, fill the display zone, and then we want to be careful not to violate any functional or phonetic parameters. Kiedy planujemy naszą odbudowę, chcemy, żeby pozycja brzegów siecznych odpowiadała linii uśmiechu, aby odpowiednio wypełnić przestrzeń, którą pacjent odsłania i żeby nie zaburzyć funkcjonalności. Now there are some diagnostic photographs at the Dawson Academy that we will teach you to take to help us to determine the correct vertical position of the maxillary incisal edges. W Akademii Dawsona wykorzystujemy serię zdjęć diagnostycznych, uczymy Was też, jak je wykonywać i wykorzystujemy je do oceny prawidłowego położenia brzegów siecznych w wymiarze pionowym. One of the very commonly quoted studies and research articles is from two orthodontists named Vig and Brundo. And what they determined is that in the rest position, in a reposed lips apart position, women will show an average of 3.4 millimeters of two-structure arrest, and men will show approximately 2 millimeters. W jednym z powszechnie cytowanych badań Vig i Brundo, dwóch ortodontów, wykazało, że kobiety średnio odsłaniają 3,4 mm, natomiast mężczyźni 1,9 mm w pozycji spoczynkowej. The second photograph that we'll utilize is what's called the E-position photograph. Kolejne zdjęcie, które będziecie wykorzystywać, to zdjęcie w pozycji E.
And when we have this kind of reposed position in the E position, what we would like to see is we want the incisal edge of the maxillary centrals to fall somewhere between 50 to 70% of the difference between the upper lip and the lower lip. Na tym zdjęciu w pozycji I, w spoczynku, chcemy, żeby brzeg sieczny był mniej więcej w odległości 50 do 70% odcinka pomiędzy górną i dolną wargą. Now this E position was a commonly used position early and many years ago making dentures when it was very common that people would lose all their teeth at an early age. Pozycję I wykorzystywano często w przeszłości podczas wykonywania protez, kiedy często zdarzało się, że pacjenci tracili wszystkie zęby w młodym wieku. Now one of the things that's difficult in dentistry, one of the most challenging things, is to try to figure out where teeth go in relation to space in the face when we have lost all of our reference. To jest jedno z największych wyzwań w leczeniu stomatologicznym, określenie, gdzie w przestrzeni mają znaleźć się zęby, jeśli straciliśmy wszystkie punkty odniesienia. All right, now let's talk about the incisal edge position in relation to the horizontal position. Przyjrzyjmy się teraz pozycji brzegów siecznych w odniesieniu do płaszczyzny poziomej. One of the things that we want to be sure that we're doing is that when we think of horizontal positions, we want to keep our teeth within the neutral zone. Jeśli mówimy o pozycji w wymiarze poziomym, to chcemy, żeby zęby pozostały w strefie neutralnej. We'll talk about exactly what that is, but what the neutral zone means is that you're finding the balance between the muscles of the lips and the muscles of the tongue. Nie będę wchodził bardzo w szczegóły, natomiast ta strefa neutralna to strefa, gdzie mamy równowagę pomiędzy mięśniami warg i mięśniami języka. We'd like to see the incisal edge have a trajectory that will line up with the inner vermilion border of the lower lip. Trajektoria brzegów siecznych powinna trafiać na granicę pomiędzy błoną śluzową a skórą wargi dolnej. And as we look at this picture that's on the left of this 90-degree smile photograph, we can see that the maxillary central incisor is in 3 planes. Na zdjęciu po lewej stronie, to jest zdjęcie boczne, możemy zobaczyć, że powierzchnia zębów siecznych składa się z 3 części. And the trajectory of that incisal edge is going back towards that inner vermilion border, which is where the mucosa and the outer cutaneous portion of the lower lip meet. I trajektoria brzegów siecznych trafia w tę linię, gdzie łączy się ze sobą błona śluzowa wewnętrznej strony wargi i skórna część zewnętrzna wargi. Now also this horizontal position of the maxillary incisal edge will have a great impact on the patient's envelope of function. Położenie poziome brzegów siecznych ma również ogromny wpływ na kopertę funkcyjną pacjenta. And we'll talk about that in more detail in just a few moments. I to bardziej szczegółowo omówię już za chwilę. Now, one of the most important things to realize and understand is that the position of the horizontal incisal edge can only be estimated during our diagnostics, and it must be tested and refined in the provisional or temporary phase. Musimy zdawać sobie sprawę, że położenie w wymiarze poziomym brzegów siecznych możemy określić na etapie diagnostyki, ale później musimy zweryfikować i potwierdzić na etapie uzupełnień tymczasowych. And it's for this very reason that once we have verified the successful position in our provisionals, our laboratory technician must have impressions of these provisionals. I właśnie dlatego, jeśli potwierdzimy pozycję brzegów siecznych na etapie uzupełnień tymczasowych, to musimy przekazać tę informację do pracowni protetycznej. So this slide shows a great example of a photograph called the tip-down photo. Na tym zdjęciu mamy bardzo dobry przykład fotografii wykonanej w nachyleniu do przodu. And you can see for this patient, these are natural, unrestored teeth, and you can see how beautifully those incisal edges are horizontally lining up with that inner vermilion border of the lower lip. Na tym zdjęciu widzimy zęby własne, nie poddane leczeniu odtwórczemu i widzimy, jak pięknie podążają one za granicą między śluzówką i skórą. Another photograph that we use is called the 90-degree smile photograph. Kolejny typ zdjęcia, który wykorzystujemy, to zdjęcie w uśmiechu pod kątem 90 stopni. And here you can see a photograph of a patient where they were placed in the provisionals, but the patient was never comfortable in the provisionals. Na tym zdjęciu pacjent ma odbudowy tymczasowe, ale nie był zadowolony z tych uzupełnień. And I think you can clearly see why. These incisal edges are too far facial, and the patient can't get comfortable with the position of the incisal edges because they are outside of the norm for the neutral zone. I myślę, że widzimy dobrze, jaka była przyczyna, ponieważ te uzupełnienia są wysunięte zbyt bardzo do przednio i nie znajdują się w obrębie strefy neutralnej.
So with that, let's take a few moments to actually understand the neutral zone and the impact of the neutral zone on our anterior restorations. Poświęćmy teraz chwilę na wyjaśnienie bliższe, czym jest strefa neutralna i jak ona wpływa na uzupełnienia w odcinku przednim. So again, as we mentioned before, the neutral zone is the balance in the position of the teeth between the muscles of the lips and the muscles of the tongue and cheeks. Jak wspomniałem wcześniej, strefa neutralna oznacza zrównoważenie sił działających na zęby ze strony policzków i warg oraz języka. So not only do we have an anterior neutral zone, but we also have a posterior neutral zone. To oznacza, że strefa neutralna jest nie tylko w odcinku przednim, ale również w odcinkach bocznych. So in the anterior zone, our balance in the neutral zone is between the influence of the tongue and the apicularis oris muscle. W odcinku przednim będzie to równoważenie sił wywieranych przez język i przez mięsień okrężny ust. And in the posterior, we're finding the balance between the lateral borders of the tongue and the muscle and the buccinator muscle. Natomiast w odcinku bocznym będzie to równoważenie sił wywieranych przez boczne części języka i mięśnie policzka. Another great quote from Dr. Dawson. More than any other factor, the neutral zone programs the envelope of function. The neutral zone is a major determinant of how teeth erupt, and it is the position of the anterior teeth that influences the neuromuscular programming of functional jaw movements. Kolejny cytat z doktora Dawsona. Strefa neutralna bardziej niż jakikolwiek inny czynnik programuje kopertę funkcyjną. Strefa neutralna jest głównym czynnikiem, który wpływa na to, jak zęby się wyżynają, natomiast pozycja zębów przednich wpływa na programowanie nerwowo-mięśniowe ruchów funkcjonalnych żuchwy. All right, now that will lead us to discussing the envelope of function. To prowadzi nas do tematu koperty funkcyjnej. And for some reason, the envelope of function seems to be a mystery for a lot of dentists. I z jakiegoś powodu koperta funkcyjna wydaje się dla większości dentystów jakąś tajemnicą. And what we do with the horizontal position of the maxillary incisal edge has a lot to do with what happens with the envelope of function. Natomiast to, gdzie my zlokalizujemy brzegi sieczne w wymiarze poziomym, w bardzo dużym stopniu wpływa na kopertę funkcyjną. So Dr. Dawson says that the mandible does have favored pathways of function. And if teeth interfere with these favored pathways, there will always be a price to pay in deformation or dysfunction. The weakest link will be the primary focus of this damage. Dr Dawson mówi, że żuchwa ma swoje ulubione szlaki funkcjonowania. Jeżeli zęby stanowią przeszkodę w stosunku do tych szlaków, to musimy ponieść pewną cenę, jaką będą deformacje albo dysfunkcje. I uszkodzenia będą zwykle dotyczyły najsłabszego ogniwa. When restoring maxillary anterior teeth, the lingual contours should be in harmony with the envelope of function from the centric relation contact point all the way to the incisal edges. Kiedy odbudowujemy zęby przednie szczęki, to kontury językowe tych zębów powinny być w harmonii z kopertą funkcyjną od punktu kontaktu w relacji centralnej aż do brzegów siecznych. So, when we think about the envelope of function, and if we want to ensure protection of the back teeth, long-term stability, predictable comfort, and the best possible phonetics and best possible aesthetics, we must get this envelope of function correct. Jeśli chcemy uzyskać ochronę zębów bocznych, stabilizację długoterminową, przewidywalny komfort, najlepszą fonetykę i najlepszą estetykę, to musimy uzyskać prawidłową kopertę funkcyjną. So on this slide, the area that's in yellow, this is where we say the rubber meets the road. This is where all the functional contact and influence of the anterior teeth will be influencing the envelope of function. Ta strefa, która jest zaznaczona na żółto, to właśnie jest obszar, gdzie wszelkie kontakty i funkcjonowanie zębów przednich będzie wpływało na kopertę funkcyjną. So what's important is that understanding the anterior guidance must also be in harmony with the envelope of function. Musimy więc rozumieć, że również prowadzenie na zębach przednich musi być w harmonii z kopertą funkcyjną. Because you can have teeth, anterior teeth, that the anterior guidance is correct, but it may not necessarily be in harmony with the envelope of function. Ponieważ jest możliwa taka sytuacja, gdzie prowadzenie na zębach przednich samo w sobie jest prawidłowe, ale nie jest zharmonizowane z kopertą funkcyjną. So not only do we have to make restorations that work inside out, but also outside in.
co oznacza, że nasze uzupełnienia muszą sprawdzać się nie tylko w ruchach na zewnątrz, ale również w ruchach do wewnątrz. So there always seems to be great controversy functionally within our profession, where people are trying to say, well, are people grinding or parafunctioning, and are they causing damage to the teeth inside out or outside in? Zawsze wzbudza to kontrowersje w naszym środowisku i nie ma zgody co do tego, czy pacjenci ścierają sobie zęby i niszczą je przy tym ruchu od wewnątrz na zewnątrz, czy od zewnątrz do wewnątrz. And I think the very simple way to explain that is to think about inside out having to do with anterior guidance and having outside back in having to do with envelope of function. Myślę, że można to przedstawić prosto. Ruch od wewnątrz na zewnątrz jest związany z prowadzeniem przednim, natomiast w przeciwnym kierunku z kopertą funkcyjną. So when we think about the envelope of function, one of the most common scenarios where the envelope of function can be disturbed is when we have over-contoured lingual contours on our maxillary anterior teeth. Jedną z najczęstszych sytuacji, w których mamy zaburzenia w obrębie koperty funkcjonalnej, jest przekonturowanie powierzchni językowych zębów sieki. So if you look on this picture illustration on the left, that would be a great example of an anterior restoration that the lingual contours are over-contoured. Doskonałym przykładem będzie ten schemat po stronie lewej, gdzie mamy przekonturowanie powierzchni językowej uzupełnienia. And so if you look at all the positions between A, B, C, and D, because of the over-contoured restoration, anytime that lower incisor is touching the cingulum of the maxillary anterior tooth, the vector of force is always being a shearing force towards the facial. Jeśli przyjrzymy się tym kolejnym punktom, gdzie mamy kontakt pomiędzy zębami dolnymi i górnymi, widzimy, że wektor sił jest zawsze ten sam i zawsze będzie prowadził do niszczenia tego uzupełnienia. This is a great example of why we have patients that are in their 40s, 50s, 60s, that they show up in our office and they have an anterior tooth fractured off of the gum line, and oftentimes what we see is an over-contoured anterior restoration that's caused this. To jest przyczyną, dla której często pacjenci w wieku 40-50 lat przychodzą do nas ze złamaniem koron zębów przednich na poziomie brzegu dziąsłowego i kiedy spojrzymy na uzupełnienia, które mieli, często widzimy przekonturowane powierzchnie językowe. So you factor in this over-contoured lingual and you factor in eccentric relation, maximum intercuspation interference, driving the mandible down and forward, and it's simply a recipe for disaster. Tak więc mamy to przekonturowanie powierzchni językowych i problemy dotyczące relacji centralnej i maksymalnego zagłuskowania, co jest prostą drogą do katastrofy. So when we talk about getting our occlusion functionally correct at the Dawson Academy, we talk about dots in the back. Jeśli mówimy o prawidłowej funkcjonalności, to w Akademii Dawsona mówimy o kropkach w odcinku bocznym. Dots in the back are proper contact points in the posterior occlusion. Functional cusp tips, marginal ridges. Te kropki w odcinku bocznym mówią o prawidłowych kontaktach w odcinku bocznym na guzkach funkcyjnych i listewkach brzeżnych. Or central fosses. Lub w bruzdach centralnych. No matter what we would like to see is a stable, perpendicular stop on the posterior teeth. What we don't want to have are back teeth touching and having the intercuspation on inclines. Chcemy, żeby to był kontakt pod kątem prostym w odcinkach bocznych. Nie chcemy natomiast kontaktu na powierzchniach skośnych. And then what we also talk about is lines in the front. And lines in the front mean that we have sufficient contour and position of the anterior teeth that allows us to have disclusion of the posterior teeth. Mówimy także o liniach w odcinku przednim, co oznacza, że zęby przednie mają odpowiedni kontur i odpowiednią pozycję zapewniającą dyskluzję w odcinkach bocznych. Anterior teeth that are in the proper position with the proper contour is how we protect the back teeth, and it allows us to have stability within the system. Prawidłowa pozycja zębów przednich i prawidłowy ich kontur zapewnia zabezpieczenie w odcinku bocznym i stabilizację całego systemu. Now, one of the things that's very important to realize about envelope of function is this can only be refined in the mouth. Bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że kopertę funkcyjną możemy skorygować tylko w jamie ustnej. Envelope of function is influenced by centric relation, a need for a long centric position, a correct incisal edge position, a smooth protrusion, and a smooth lateral disclusion.
Koperta funkcyjna zależy od relacji centralnej, od potrzeby długiego poślizgu centrycznego, od prawidłowego położenia brzegów siecznych, od gładkiego ruchu protruzyjnego i od dyskusji w odcinkach bocznych. All right. Now, the last thing I want to talk about now is anterior guidance and the importance of anterior guidance being in harmony now with what we've just discussed, the envelope of function. Ostatni temat, jaki chcę poruszyć, to prowadzenie na zębach przednich i konieczność harmonii tego prowadzenia z tym, o czym właśnie mówiliśmy, czyli kopertą funkcyjną. As Dr. Dawson says, the success or failure of many occlusal treatments hinges on the correctness of the anterior guidance. Jak mówi dr Dawson, powodzenie lub brak powodzenia w wielu przypadkach leczenia okluzyjnego zależy od uzyskiwania prawidłowego prowadzenia na zębach przednich. So what we must have is anterior guidance that immediately separates the posterior teeth in lateral or protrusive movements. Prowadzenie na zębach przednich ma zapewniać natychmiastowe rozkontaktowanie zębów bocznych przy ruchach bocznych lub protruzyjnych. And this disclusion must allow these excursive movements to be within the envelope of function. Dzięki tej dyskluzji ruchy mają znajdować się w obrębie koperty funkcyjnej. What that means is that the lingual anatomy of the maxillary anterior teeth must be concave enough for the envelope of function as well. To oznacza, że wklęsłość powierzchni językowych przednich zębów szczęki musi być dostateczna, aby zapewnić również prawidłową kopertę funkcyjną. Now, there's been, over the years and decades, great controversy of whether or not canine guidance is the right functional arrangement or whether or not people should be in group function. Przez lata, czy nawet dziesięciolecia dyskutowano, czy prawidłowe jest prowadzenie kłowe, czy raczej powinno to być prowadzenie grupowe. And the reality is there is now hundreds of research articles that support the importance and the necessity of canine guidance and anterior guidance. Możemy teraz znaleźć całe setki badań, które potwierdzają, jak istotne jest prowadzenie kłowe, prowadzenie na zębach przednich. Anterior guidance shuts down the elevating muscles and it protects the back teeth. Prowadzenie na zębach przednich wyłącza mięśnie podnoszące żuchwę i chroni zęby boczne. And the reason for this is that bite force differs by a factor of 9 when you have anterior teeth separating the posterior teeth or whether or not you have a posterior interference in an excursive. I wynika to z tego, że wielkość sił rzucia różni się 9-krotnie, zależnie od tego, czy mamy prowadzenie na zębach przednich i rozkontaktowanie, czy też mamy przeszkody. So what this means is when you have back teeth touching, you are able to put 9 times more force on the back teeth and on the front teeth as well when the front teeth are not purely discluding the back teeth. To oznacza, że jeśli zęby przednie nie zapewniają całkowitej dyskluzji w odcinkach bocznych, jeśli mamy również kontakt w obrębie zębów bocznych, to wielkość sił, jakie działają na zęby boczne, ale również na zęby przednie, jest 9-krotnie większa. So that is the importance of having our lines in the front. To dlatego tak ważne są te linie w odcinku przednim. All right, so let's kind of close this webinar out by going through a couple cases very quickly. Na zakończenie tego webinaru szybko przejdziemy przez kilka przypadków. This is a patient of mine named Mary, and you can see that she's starting to have some excessive wear of the anterior teeth. Moja pacjentka Mary, widzicie, że ma nieco zbyt duże starcie w odcinku przednim. We had already instigated some splint therapy, some incisal composites were placed to try to stabilize the amount of wear that she was having. Użyliśmy już u niej leczenia szynami, również pewnej odbudowy zębów przednich, tak żeby ustabilizować jej zwarcie. And we realized because of the poor position of the lower anterior teeth and her parafunction that was occurring, that at some point in time it was going to be necessary to get a more harmonious anterior tooth contours and to improve the aesthetics of her smile. Ale zorientowaliśmy się, że nieprawidłowa pozycja brzegów siecznych zębów dolnych i parafunkcje będą w którymś momencie wymagały bardziej inwazyjnego leczenia, tak żeby uzyskać tę stabilizację. So let's talk about this determination process. Spójrzmy na ten proces. So as we go through and we start to evaluate the patient's smile, zaczynamy oceniać uśmiech pacjentki. We look at the rest position photograph and we can see that we don't see any tooth show in rest. Oceniamy zdjęcia w pozycji spoczynkowej i widzimy, że zęby nie są odsłaniane w tej pozycji. So that's telling us that we might be able to add vertical length to the incisal edge. Co oznacza, że będziemy prawdopodobnie w stanie wydłużyć zęby sieczne. And if we look at the E position photograph, she's falling right about that 50% mark, which again tells us that we might be able to add some vertical length.
W analizie w pozycji I widzimy również, że brzegi są na poziomie 50%, co także daje pewną możliwość wydłużenia. If we look at the horizontal position using the tip down and 90-degree smile photograph, we can see that these incisal edges could be brought out facially. W analizie przy nachyleniu twarzy i pod kątem 90 stopni widzimy, że brzegi sieczne możemy wysunąć w kierunku wargowym. We can look at the display of the gingiva when smiling and see that that looks acceptable. Oceniamy widoczność dziąseł, odsłanianie dziąseł w uśmiechu, widzimy, że jest to akceptowalne. We can look at the position and the balance of the gingival contour and how that's going to affect the overall length of the teeth. Możemy ocenić pozycję i równowagę brzegów dziąsłowych i jak to może wpłynąć na całkowitą długość zębów. And so this is a great example of us being able to use our soft tissue diode laser to harmonize the gingival zenith. To doskonały przykład możliwości użycia lasera diodowego, tak żeby zharmonizować zenity dziąseł. Will improve the golden proportion. Czy poprawić złotą proporcję. And if we go through and we make these measurements on golden proportion, and if we start to propose some changes in the incisal edge position, the gingival positions, we can see that if we add about close to a millimeter of length vertically on the incisal edge, and we do about a half of a millimeter of soft tissue crown lengthening, we'll end up with the width to length ratio of about 81%. I oceniając tą złotą proporcję widzimy, że wydłużając brzeg sieczny o około milimetr i przesuwając brzeg dziąsłowy o około pół milimetra, uzyskamy stosunek szerokości do długości 81%. So we decided that the best and most conservative thing that we could do is to use orthodontics to better the position of the lower anterior teeth and to also give us a better overjet overbite relationship. Uznaliśmy, że najlepszą, najbardziej zachowawczą metodą korekcji będzie leczenie ortodontyczne, które poprawi pozycję zębów siecznych, a także nagryz poziomu i pionowy. So pre-orthodontic, she had nearly an end-to-end style occlusion. Pacjentka przed leczeniem ortodontycznym miała praktycznie kontakt brzeg do brzegu. So we wanted to create a more harmonious lower incisal edge position. Chcemy uzyskać bardziej harmonijne położenie brzegów siecznych w żuchwie. And also establish a better overjet overbite relationship. So that way, as we restore the maxillary anterior teeth, we'll be able to have the functional contours where they need to be. A także zmodyfikować nagryz poziomy i pionowy, tak żeby po odbudowie zębów szczęki uzyskać prawidłowe kontakty funkcjonalne. So as we orthodontically move the teeth, the lower teeth into their proper position and the maxillary anterior teeth into their proper position, what we ended up with is actually a small anterior open bite that we would then close through our restorative phase. Po osiągnięciu prawidłowego położenia zębów przednich w szczęce i w żuchwie metodami ortodontycznymi uzyskaliśmy nieznacznie otwarty zgryz w odcinku przednim, co miało być skorygowane poprzez leczenie odtwórcze. So here's our post-orthodontic results through the Invisalign, and now you can see that on the bottom left photograph you can see a nice lower anterior incisal plane. To są zdjęcia po leczeniu ortodontycznym Invisalign i w lewym dolnym rogu widzicie prawidłową płaszczyznę zwarciową. And then to harmonize the lower anterior incisal plane, all it took was reshaping and a little bit of composite bonding on the lower right side canine. Jej ostateczna korekta wymagała tylko niewielkiej odbudowy kompozytowej, również na tle po stronie prawej. And then we could wax diagnostically our maxillary anterior teeth for their optimal incisal edge position, function, and aesthetics. Mogliśmy przejść do nawoskowania na zębach szczęki, tak żeby uzyskać prawidłową pozycję brzegów siecznych, funkcjonalność i estetykę. So now we place the patient into the provisional restorations. Wykonujemy teraz tymczasowe uzupełnienia u tej pacjentki. And this becomes our opportunity to verify that our positions are correct. I to pozwala nam zweryfikować prawidłowość pozycji. And you can see on the lower middle photograph, you can see the beautiful smooth lower incisal edge, and the canines have had some bonding placed so that we have better contour. Na dolnym środkowym zdjęciu możecie zobaczyć bardzo ładne, gładkie przejście brzegów siecznych i lekką nadbudowę na kłach, tak żeby poprawić kontur. So once this has been verified, now we can communicate this incisal edge position with the laboratory. Kiedy to zweryfikujemy, możemy przekazać pozycję brzegów siecznych do pracowni protetycznej. And the laboratory then can three-dimensionally copy our restorations exactly. Gdzie nasze uzupełnienia będą dokładnie skopiowane w 3 wymiarach. This is our final result. To jest efekt docelowy. And again, we'd like to repeat our rest position, our E position photograph, our tip down smile shot, our 90-degree smile shot, and we can see that we have functionally restored these teeth exactly where we would like them to be.
Lubimy z pracami docelowymi powtórzyć zdjęcia w tych samych projekcjach, tak żeby zweryfikować, że funkcjonalnie te zęby znalazły się dokładnie tam, gdzie powinny być. Okay, here are the before and after photographs. Mamy porównanie zdjęć przed i po. And my laboratory technician always gives me a very beautiful, natural result. Mój technik zapewnia mi zawsze bardzo piękne, naturalne wyniki. Well, I think don't quite have enough time to be able to look at the last case that I had. So let's just kind of go back towards the end of our restoration and presentation. And what I want to tell you is that when we go through this process, we always want to think about co-diagnosing problems with our patients. Nie mamy już za bardzo czasu na ostatni przypadek, więc przejdziemy do końca. U tych pacjentów zawsze zajmujemy się problemem diagnozy pobocznej. And one of the great changes that must occur as we start to talk about more complicated problems with our patients is that number one, we must be concerned for the patient. Jeśli zaczynamy zajmować się takimi bardziej złożonymi problemami, musimy zawsze wykazywać zainteresowanie naszym pacjentem. And in the grand scheme of things, most of the time, patients that are experiencing functional problems have never had a dentist actually express concern for the situation. I zwykle okazuje się, że ci pacjenci, którzy mają problemy funkcjonalne, nigdy wcześniej nie spotkali dentysty, który by się tym przejmował. Now, what we also must be is compassionate. Powinniśmy również wykazywać współczucie. Many times when we discuss issues like this, it can be overwhelming for the patient. Często, kiedy rozmawiamy z pacjentem o takich problemach, to może go przytłoczyć. It can also be very expensive. To może być również bardzo kosztowne. So we oftentimes have to be very compassionate and patient for our patients to accept what their situation is. Więc powinniśmy być bardzo wyrozumiali i cierpliwi, poczekać, aż pacjent zaakceptuje tę sytuację. And often if we continue to give concern, if we continue to give compassion to our patient, many times they are going to give us the opportunity to provide them care. I często jeśli wykazujemy to zainteresowanie i zrozumienie dla pacjenta, to pacjent pozwoli nam zająć się swoim przypadkiem. People inherently, when they're educated properly and they're given the opportunity to choose, will often decide to do what is best. Jeśli pacjentowi przedstawimy całkowicie sytuację i pozwolimy mu wybrać, to on często wybiera to, co jest najlepsze. Well, thank you very much. I think we'll field any questions. Dziękuję bardzo. No, there are no questions, Nie ma but żadnych pytań. what we would like to tell you about is the next time that I'll be traveling to Poland in the fall in September, in addition to our equilibration hands-on program that we'll be providing, we'll also be putting on a special presentation about splints. Kiedy jesienią będę kolejny raz w Polsce, będę mówił o ekwilibracji, ale będę miał także specjalną prezentację dotyczącą szyi. We'll talk during this lecture about how we properly diagnose the condition of the joint and how will that influence what type of splint that we need to use and what kind of results should we expect from our splint therapy. Powiemy o tym, jak prawidłowo diagnozować stawy skroniowo-żuchwowe, jak to wpływa na wybór szyny i jakich efektów oczekiwać po leczeniu szyny. So hopefully we'll look forward to seeing you at this lecture. Mam nadzieję, że spotkamy się znów na tym wykładzie. Okej, słuchajcie, bardzo dziękujemy najpierw Lenemu i tłumaczowi. Bardzo późna już godzina po całym dniu. Leny, you are professional. Thank you. Like usual, thank you so much. I dziękujemy Wam, że byliście z nami, posłuchaliście tego kawałka wiedzy i pamiętajcie, śledźcie nas profil Akademii Hessema na fanpage'u, bo takie webinary organizujemy dosyć często. Tak jak Len mówił, będzie z nami z powrotem jesienią, a my również organizujemy konferencję. Całą konferencję natomiast na temat szyn. Więc jeśli nie tylko chcecie posłuchać webinaru, ale również być z nami osobiście na konferencji, no to wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie www.akademiadewsona.pl. Żegnamy się z Państwem i co? Link jest w komentarzu. Link jest w komentarzu, Przemek mi podpowiada. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie. Jesteście wielcy, że o tej godzinie w piątek nas jeszcze słuchacie. Do zobaczenia. Bye.